Hej, cześć, z tej strony Arturo, witam was wszystkich i zapraszam na kolejny odcineczek z Sherlocka Holmesa. Okej, dobra, zobaczmy, co my musimy teraz zrobić. Nie możemy zobaczyć. Dotarliśmy pod jakiś dom, śledziliśmy tamtego kolesia. Locked. Locked, czyli tędy wejść nie możemy. Okej, dobra. Okej, dobra, rozejrzyjmy się dookoła tego domu. Czy coś my tutaj mamy? Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Czyli jest jakiś herb. Chłopak go narysował. Dobra. Myślę, że w naszej biblioteczce będziemy mogli zobaczyć, o co w tym chodzi. Wow, a lot of expensive stuff. Nic więcej tutaj nie ma. Jakieś donice. It's too dangerous to enter. No dobra, no to nie wchodź. Rozejrzyjmy się dalej. I can't see what's inside. Spójrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Nie powiem wam, że grafika jest naprawdę świetna. Zdecydowanie lepsza niż w Zbrodnikarza. I can't see what's inside. I can't see what's inside. It's too dangerous to enter. Ja tu widzę, że są przeźroczyste okna, więc pewnie będziemy mogli zajrzeć, co jest w środku. Do only two people live here? I wish one was me. Bags of food. I like this house. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Worki z jedzeniem, no tak. Przydałoby ci się, ponieważ jesteś strasznie głodny. Ale spokojnie dowiemy się, co stało się z twoim ojcem. Mam nadzieję, że rozwiążemy tę sprawę i wszystko dobrze się skończy. O co chodzi z tą pracą specjalną? Jeszcze tego nie wiemy, ale się dowiemy. Wigan's tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Zbadaj przedmiot przyniesiony przez Wigginsa. Okej, dobra. Udamy się do naszej biblioteczki. My archive. I can always consult with it if needed. A gdzie jest ten przedmiot? Aha, tutaj leży. Wiggins did a good job. Myślę, że jest jakiś herb. Oznaki i medale sztuki walki, znaki i symbole. No i proszę, za pierwszym razem. Herb rodu Marsh. Obecnie reprezentantem tej rodziny jest Lord Edward Marsh, znany dobroczyńca. Zapewnia on biednym w Whitechapel prowiant, ciepłe ubrania, etc. Lord Marsh zyskał również rozgłos jako współzałożyciel specjalnego programu edukacyjnego, który pozwala biednym otrzymać edukację. Lord Marsh rezyduje przy Mainsbury Road numer 3 w Londynie. Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Czyli ten koleś, który był w pubie, jest lordem? Na to wychodzi. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying.
Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, father? Być może w razie niebezpieczeństwa zazdrość Watsona. Okej, w razie niebezpieczeństwa. Only if our lives are in danger. All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Odwiedź Lorda Marsha. Myślę, że przeniesiemy się od razu pod ten dom. Nie będziemy podróżować przez miasto całe, szukając taksówki. Ogólnie to z kim Sherlock ma to dziecko? Z tego co mi się wydaje, on nigdy nie miał żadnej dziewczyny, kobiety, żony. Może zaliczył jakąś wpadkę. Wszystko możliwe. Chociaż nie, Holmes tak nie jest. Nigdy go kobiety nie interesowały. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. Czyli to nie jest nasza córeczka. Tak naprawdę my ją adoptujemy, ponieważ jesteśmy... zabiliśmy jej ojca, odpowiadamy za śmierć jej ojca. Nie wiem, o co w tym chodzi. No ale dobra, mniejsze z tym. Come in, please. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Stoi tu jakiś gościu. Chyba lekarz. Dobra. Zaczerwienione oczy. Nie czuję się dobrze. Brak snu. Bogaty człowiek. Myślę, że jest chory. No bo po co by tam stał ten lekarz, prawda? Osobisty asystent Lorda Marsha. Przepis kulinarny. Nie no, to nie wygląda jak przepis kulinarny. Ruben Fisher to młody człowiek, który w wieku 25 lat jest pewnym siebie lekarzem. Jest dobrze wykształcony, zmanierowany, jest również członkiem klubu myśliwskiego. Jego ubrania wskazują na doskonałą sytuację finansową. Ruben Fisher jest nie tylko lekarzem, ale również osobistym asystentem Lorda Marsha. Lord Marsh to bogaty człowiek o wysokiej pozycji w społeczeństwie, którą odzwierciedlają jego dłonie, ubrania oraz kosztowny złoty pierścień. Poświęcił swoje życie pomaganiu ubogim, jest chory, przez co przykryto go kocem, pomimo tego, że w pokoju jest ciepło. Na stole Lorda Marsha znajduje się otwarte pudełko silnych leków przeciwbólowych. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes,
It is a war that we must fight, on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Poznaję pana twarz. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight, and Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Czyli ten dzieciak śledził doktora Fishera. Specjalnie się przebiera, żeby wczuć się w tłum. Choroba Marsha. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. To tylko grypa. Zaginiony pan Strawbridge. Rysunek herbu, środek przeciwbólowy, adres ulotka. Myślę, że środek przeciwbólowy. Skoro to tylko grypa, to po co środek przeciwbólowy? In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Okej. Dr. Fisher zeznał, że korzysta z przebrania rybaka, by oferować pracę biednym Londyńczykom. No tak. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Despite my title, yes. I have to share my home with these bags full of food for the poor. Okej, a co my mamy tu teraz zrobić? Lord Marsh even helps hospitals. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Okej, pojawiła nam się ikonka z literką T, czyli możemy tutaj coś jeszcze dostrzec. Lordzie Marsh, oto lista osób wybranych do uczestnictwa w specjalnym programie edukacyjnym. Na październik zapowiada się obiecująco. Cieszę się na samą myśl. I've never heard of this man. John Strawbridge, okej. John Strawbridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you
their lives. Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Mi się wydaje, że oni coś ukrywają i nie są do końca szczerzy. I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. Bags full of food. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Humanitarian aid for an orphanage. It's extremely honourable to devote one's whole life to assisting the poor. Okej, dobra, co my musimy teraz robić? Przeprowadzić śledztwo dotyczące zniknięcia Toma George'a Hursta. Lista nazwisk osób biorących udział w specjalnym programie edukacyjnym. Bla bla bla, to już czytaliśmy. Lord Marsh i jego bliscy przyjaciele, Lord Collins oraz Lord Harrington są członkami klubu myśliwskiego. Okej, mogliśmy włączyć tutaj już dedukcję. Tak więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Odmowa. Lord Marsh i dr Fisher chwalili się specjalnym programem edukacyjnym, ale odmówili podania większej ilości informacji. Przy zatrudnianiu ludzi do specjalnej pracy Lord Marsh zapraszał ich do skorzystania ze specjalnego programu edukacyjnego. Co tam jest napisane? Nie widzę. Brak połączenia. Specjalna praca, o której wspomniał George Hurst, nie jest powiązana ze specjalnym programem edukacyjnym. Specjalna praca George'a Hursta i specjalny program edukacyjny Lorda Marsha są ze sobą niejako powiązane. Okej, weźmy sobie na razie tą opcję. Myślę, że i tak mamy jeszcze za mało dowodów, żeby cokolwiek stwierdzić. Okej. Chodźmy do domu Hursta. Porozmawiamy sobie z Tommy i może dowiemy się czegoś więcej. Okej, dobra. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Przeszukaj pudełko, które znalazł Tom. Okej, dobra, co my tutaj mamy? Jakiś klucz. This oil can also be used on weapons. A ramrod to clean a rifle. Wolfjack. Looks like a military badge. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you.
I need to find this rifle. A może on też należał do klubu myśliwskiego? This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil, and we'll find that rifle. Okej, super, będziemy sterować pieskiem. Dobra, może od razu przeniesiemy się na Baker Street. Ten kawałek materiału został użyty do naoliwienia broni palnej. Klucz znaleziono w domu Toma. Odznaka wojskowa, wilko-królik, je suis prêt. Je suis prêt. Myślę, że warto by z powrotem zajrzeć do biblioteczki Sherlocka i dowiedzieć się coś więcej na temat tego symbolu. Okej, dobra. Chyba nic więcej nie możemy na razie zrobić. Odznaki i medale. Wilko-królik, je suis prêt. Wilko-królik to pół wilka i pół królika. Naprawdę dziwne, nie wiedziałem. Używany był przez zwiadowców Loata jako ich własne przezwisko. Zwiadowcy Loata formalnie stali się pierwszą jednostką strzelców wyborowych armii brytyjskiej. Here it is. Holmes, we need to help poor Tom. Pomożemy, dowiemy się o co chodzi. Toby, będziesz potrzebny. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. O, fajny pies. Ogólnie to jest Beagle. Pies myśliwski. Ma bardzo dobry węch. A te uszy to nie wiem po co ma takie duże. Chyba żeby lepiej słyszeć. Ale fajny pies, fajny. Sam też kiedyś chciałem mieć Beagla. No ale mama powiedziała, że jak przyprowadzę psa do domu, to razem z tym psem wyląduje w ogrodzie. Nie wiem czemu tak nie lubi psów. Może ma jakiś uraz. Search, Toby, search. No i podobnie jak w zbrodniej karze, musimy podążać śladem tego tutaj zielonego dymu. Ciekawe, gdzie nas Toby doprowadzi. W ogóle fajna muzyczka leci w tle. Przypomina mi trochę Sherlocka Holmesa z serialu.
Iść w prawo czy iść prosto? Wydaje mi się, że prosto. It's only a garden shed. Let's go on. Tobi, coś ty zrobił. Nie w to miejsce nas zaprowadziłeś, ale okej. Ślad prowadził, czyli ojciec Toma musiał być w tamtym miejscu. I znowu mamy rozwidlenie. Aha. What's in there? Klucz pasuje. Czyli ojciec Toma musiał tutaj przebywać. Jest to jakaś piwnica w ogóle. Nothing that could interest me. People use this cellar for storage. It's not here. Tu nic nie ma. Old things. Ordinary storage. Just rubbish. Aha. Tom's photograph. Let's try to get inside. Użyj właściwych wytrychów, by podnieść płytki zamka i otworzyć drogę do głównego wytrycha. Wstaw, wybierz. Już? Naprawdę to miało być takie trudne? Ja wiem, że gram na najłatwiejszym poziomie trudności, no ale... Epic Forest. A map of Epping Forest. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hurst documents. Okej. No dobra. Nie ma tutaj nikogo takiego. John Strobridge, jest. This man appears in both documents. Zauważyliście, że przy osobach, które znajdują się na tej liście i na tej z prawej znajduje się też data 3 października, 31 października. Października. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. A co w tym chodzi? Mapa lasu Epping znaleziona w piwnicy George'a Hursta.
Drogi Tomie, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że nie żyję. Przykro mi, że tak to musiało się skończyć, ale nie miałem wyboru, musisz to wiedzieć. Jesteś bardzo bystrym chłopcem i jestem z ciebie bardzo dumny. Mam nadzieję, że pewnego dnia mi wybaczysz. Synu, tak bardzo cię kocham, nie rozpacza, spróbuj być szczęśliwym, gdyż pewnego dnia staniesz się mężczyzną i to szybciej niż myślisz. Nie będziesz sam, ja i twoja mama będziemy patrzeć na ciebie z nieba, twój kochający ojciec. Czyli ojciec Toma przeczuwał, że dzieje się coś złego, skoro napisał taki list. Ale co? List pożegnalny. George Hurst napisał do Toma list pożegnalny. George Hurst zdawał sobie sprawę, że nie będzie zdołał wrócić ze swojej specjalnej pracy, dlatego właśnie napisał list pożegnalny do Toma. George Hurst napisał list pożegnalny, ale nie dał go Tomowi, istnieje prawdopodobieństwo, że nadal żyje. Brak odwrotu. Okej, dobra, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Chyba tutaj jeszcze wszystkiego nie znaleźliśmy. News clippings on lords in the education program. Why are they here? Lord Marsh wraz ze swoimi przyjaciółmi Lordem Harringtonem oraz Lordem Collinsem jest współzałożycielem specjalnego programu edukacyjnego. Poprzez wspomaganie biednym w procesie budowania lepszego życia i pewniejszej przyszłości ci trzej dżentelmeni z całą pewnością pomogą podnieść poziom życia w naszym strudzonym społeczeństwie. Drogi George, rozumiem cię, to takie smutne. Tak jak ty, nie jestem w stanie znaleźć pracy, nawet małego zajęcia. Moje dzieci nie mają co jeść. Gdy próbuję coś znaleźć, szefowie mówią, że nie chcą, by pracowali dla nich ludzie z ranami. Nasza służba wojskowa nic nie znaczy, nasz kraj wykorzystał nas do wojny, a teraz nas opuścił. Nikogo nie obchodzimy. Twój przyjaciel Jack. Z woli jej królewskiej mości Wiktorii Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, ja, Frederick Russell Barnham, major armii brytyjskiej, ogłaszam. Kraj pragnie złożyć podziękowania na ręce George'a Hursta, honorowego żołnierza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, za jego mężną służbę wojskową. Niniejszym armia brytyjska przyznaje mu medal za wyjątkowe zasługi oraz przenosi w stan spoczynku ze względu na obrażenia otrzymane w czasie służby. This case must have been full of cartridges. Czyli on był żołnierzem. There was something on the stand. There was a rifle here. George Hurst took it with him. Skoro wziął broń ze sobą, to prawdopodobnie podejrzewał, że szykuje się jakieś niebezpieczeństwo. Ile my już tu mamy dowodów? Nim zaginął George Hurst, przygotował strzelbę tak, by móc zabrać ją ze sobą. Pewnie, żeby się bronić. Przemoc.
George Hurst był członkiem jednostki strzelców wyborowych zwiadowców Lowata. George Hurst interesował się specjalnym programem edukacyjnym, ale nic poza tym. George Hurst zbierał informacje o biednych i lordach związanych ze specjalnym programem edukacyjnym. George Hurst wiedział o niektórych osobach ze specjalnego programu edukacyjnego, które zaginęły. Zakradnij się do domu Lorda Marsha i znajdź dodatkowe informacje o specjalnym programie edukacyjnym. No dobra. Czyli będziemy musieli pobawić się w złodzieja. Toby, idę do ciebie. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Okej. Przeniesiemy się do domu Marsha. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Zakradnij się do domu Lorda Marsha i dowiedz się więcej o specjalnym programie edukacyjnym. Okej, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek, a dom przeszukamy sobie w kolejnym. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się, piona!